Czy to ptak? Czy samolot? A może to Superman? Nie, to jednak samolot, a konkretnie Antonow 24. Gdzie jednak znajduje się ta maszyna? Czy spadła na rajską wyspę? A może przyziemiła gdzieś na niegdysiejszym radzieckim lotnisku i czeka na remont? Nie, Antonow spoczywa w Polsce. Po poście na profilu Martyny Wojciechowskiej temat samolotu stał się bardzo popularny. I to aż na tyle, że dzięki naszym patronom trafił i do nas. Dlatego w dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam historię tego enigmatycznego stalowego ptaka. Zapraszamy na wyprawę. To siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj taki dość dziwny odcinek, ponieważ nie jesteśmy w opuszczonym miejscu, a jesteśmy w ośrodku Anpol. Anpol, czujecie to? W Starym Oleśnie. Jesteśmy już po rozmowie z właścicielem tutaj tego całego obiektu, ponieważ właśnie za tym budynkiem, co jest teraz za kamerą, jest może nie wrak, ale stary samolot Antonow 24. Z panią tutaj właścicielką rozmawialiśmy, znamy historię, jak on się tutaj pojawił, no bo nikt jeszcze tego nie pokazał. Także w dzisiejszym odcinku dowiecie się parę ciekawostek na temat tego konkretnego samolotu. Zaczynamy. Przede wszystkim chcieliśmy podziękować właścicielowi obiektu, że pozwolił nam, udostępnił nam możliwość podejścia pod ten samolot. Nawet wejścia na niego. Jeśli nawet się uda, to wejść do środka lub po prostu na niego. Nie wiem, czy się uda, bo podobno jest w strasznym stanie ze względu właśnie na ludzi, którzy go niszczyli. Niestety. Bo samolot na początku nie był tu, tylko był na innym ośrodku. W sumie nie ośrodku, tylko firmie, gdzie uległ dewastacji przez Ale o tym wszystkim się zaraz dowiecie, skąd on się tutaj wziął, jak tutaj się wziął. No i opowiemy Wam parę ciekawostek na temat Antonowa 24. Jak jesteś kot, no to przebiegniesz tędy. Tędy? Spoko. No dawaj, ja cię nie podpuszczam, ale nie zrobisz tego. Musisz tak szybko biec, żeby się lód nie nadążył łamać. Prędkość lodu. Tak przekroczyć prędkość lodu. Masz buty na zmianę? Nie. Dobra, co ci tam szkodzi? Dawaj. Przestań. Powiem wam tak, gdyby nie to, że mi się nie chce, to bym to zrobił. Na pewno wśród naszych widzów są fani tak zwani spoterzy, więc wy będziecie na pewno więcej wiedzieć o tym samolocie niż my, więc piszcie w komentarzach. A, i pamiętajcie, w tym roku 1 000 000 subskrypcji, więc klikamy, prawda? Oczywiście, nawet nie w tym roku, a w tym półroczu. Za mną właśnie znajduje się ta wspaniała maszyna, ale wróćmy do jego początków. 59 rok, wtedy został on, można powiedzieć, pierwszy lot testowy, wszedł do produkcji, wyprodukowano takich samolotów 1000, do tej pory lata około 880 w byłych krajach bloku wschodniego i głównie w Afryce, wiadomo czemu, chodzi o koszty. Kolejna ciekawostka, to był on produkowany w 3 miastach. Pierwszy to jest Kijów i chyba tam było najwięcej wyprodukowanych tych samolotów, w Ulan-Ude i na koniec w Rosji, czyli w Irkucku. AN-24 miał zastąpić wysłużonego już Iła-14. Ten miał napęd turbośmigłowy, Ił miał napęd tłokowy. Z ciekawych rzeczy jeszcze on jest w dalszym ciągu produkowany w Chinach, nazywa się Xi'an. Nie wiem, czy dobrze to wypowiadam, ale tak jak mówimy często, ja kończyłem szkołę, nie geografię, więc jeśli bym źle mówił, to poprawcie w komentarzach. Zapraszam. Będziemy starać się wejść na niego i do środka, natomiast muszę zaznaczyć, że pani nam pozwoliła. Natomiast no, nie róbcie tego bez pozwolenia i oczywiście wszystko na własną odpowiedzialność. Ty, takie ustawienie tylnych lotek to nie jest do lądowania? No nie, to jest, jak tak ustawia, to jest do góry. A, że on ma teraz lecieć, teraz tak? Będzie startował. No, zobacz. Teraz jak weźmiesz, strugi powietrza go opływają z tej strony, no, to leci do góry, więc i on jakby. A nie na odwrót? Nie. Ty kończyłeś szkołę, a nie lotnictwo. Ty też kończyłeś szkołę, a nie lotnictwo. To są pomówienia. Zobaczcie, mamy tak, żabę, w ogóle, która sobie siedzi na pniu, mega graffiti i Stare Olesno, czyli tą miejscowość, w której teraz jesteśmy. Tu nie rozumiem, Konrad, tylko jednej rzeczy, może ty mi pomożesz to rozkminić, bo to graffiti przedstawia jakby całą historię. Zobacz, jest mapa Polski, amerykańska, koszulka ND. No nie wiem, no zobacz, tu są jakieś... Tu jest coś napisane. E, S, O, B, Sobę?
Pamiętaj, że to jest graffiti. Ludzie, którzy robią te graffiti no, według swojej modły, tego co wymyślili, to też są artyści, więc czasem po prostu ciężko nad nimi nadążyć. Ty, jest tabliczka znamionowa. Czaisz? Patrz. Po radziecku, znaczy po rosyjsku. 24. Ty, to ty się będziesz wiedział. To może być oznaczenie całego samolotu, czy tylko oznaczenie na przykład goleni? Jako, że uczyłem się 6 lat rosyjskiego w szkole, więc bezbłędnie rozszyfrowałem to, że tu chodzi właśnie o goleń i właśnie o amortyzację, ta tabliczka znamionowa, a nie o cały samolot. Bo to by było trochę bez sensu, gdyby tabliczka znamionowa była na goleni samolotu i była na samolocie. Amen. A numer win był? Samolot ten spoczął na Okęciu na zasłużony odpoczynek. Następnie pojawili się właśnie państwo, którzy tutaj są właścicielami tego ośrodka, chcieli go kupić. Było to mniej więcej w 90, dokładnie pani nie pamiętała, 1. czy 3. roku. Finalnie, znaczy na początku on trafił do innej firmy, gdzie wcześniej prowadzili swoją działalność. Następnie został osadzony właśnie w tym miejscu. I co ciekawe, że z całej Warszawy ci państwo przewieźli go no tirem, tak? Obcięli, znaczy no tirem, jakimś tam załadunkiem. Obcięli mu skrzydła, zapakowali go i sobie przejechali przez Warszawę, aż dojechali właśnie tutaj do Starego Olesna. Pomysł był taki, aby samolot przyciągał turystów i rzeczywiście tak jest, natomiast też przyciąga wandali, a już po prostu no właścicielka nie ma sił wszystkich gonić, więc jeżeli byście tutaj przyszli, porozmawiajcie z bardzo miłą panią, ona na pewno się zgodzi, żebyście mogli ten samolot zobaczyć. Natomiast proszę was, nie niszczcie go, nie malujcie, no bo po co, tak? Historia tego samolotu, no jak widzicie, jest krótka, w znaczeniu takim, że z Okęcia przyszedł tutaj sobie spoczął. Ale bardzo dobrze, bo coraz częściej w Polsce, nawet jak my jeździmy, to zauważam pewną taką zależność, że coraz więcej osób kupuje stare samoloty albo sprzęt wojskowy i robi z nich jakby promocję, tak? Swoich tam różnych barów, restauracji i tak dalej. Bardzo dobry pomysł. No bo to jest dla nich drugie życie. Ale to co, wbijamy do środka? Chyba tak. Się rozpędziłem, co? No trochę gadałeś. Dziękuję. Proszę. No i jak to widzisz? Eksploratorze? Mniej więcej w brązowych barwach. Ze względu na pełne majty. Ty czekaj. A to? Tam, No. to nie jest rurka Pitota? No tak, zgadza. Tam masz rurkę Pitota i to też. Przepraszam, a za co one odpowiadają? One mierzą ciśnienie statyczne i dynamiczne, przez co wychodzi ciśnienie całkowite i można dzięki temu mierzyć prędkość chociażby lotu. I teraz tak, żeby nie być gołosłownym, to Konrad kończył technikum lotnicze z wyróżnieniem, dlatego się zna na takich rzeczach. Ja też. Nie znam się już, kończyłem technikum mniej więcej 10 lat temu i... Natomiast możecie o tym przeczytać w naszej pierwszej książce. Urbex History. Wchodzimy tam, gdzie nie wolno, tam jest cała historia opisana, a teraz wchodzimy do Antonowa. No i co? Najwyżej wpadnę do wody. Nie? Czy tylko ten? Tak. No dobra, ja zaraz spróbuję też tu wejść. Bardzo dobrze. O, coś jednak miałem w kieszeni. Wypadło ci coś? Nie, ale poczułem do nadzy. Okej, najważniejsze, że jesteśmy w środku. Fajnie, że się udało wejść, ty. Czekaj, bo jakby to już sobie tu zostawię, bo to tak będę wychodził, to nie? Oczywiście, że tak. Jak się czujesz? No, rzeczywiście, tutaj chodząc ludzie musieli być skuleni. No i jesteśmy. Udało nam się. Tu obczaj, że tu jeszcze były takie jarzeniówki. Aha, były jarzeniówki, tutaj masz półeczki na bagaż podręczny, ale strasznie malutkie. nisko było to, nie? Dawaj może najpierw do kokpitu. A nie do tyłu i kokpit na końcu? Może być. To przejdźmy się Przede wszystkim dlatego, bo pamiętajcie, że my weszliśmy sobie okienkiem, ale do Antonowa, jak i do jego, można powiedzieć, następców, chociażby w linii lotniczej LOT, bo nie byli jego następcy. Czyli ATR 42 czy 72, gdzie jeszcze wielu was zapewne mogło się tym przelecieć, również wchodziło się od tyłu. Tu zobacz, ciekawa rzecz, bo jeszcze cały czas są te wygłuszenia, czy jak to nazwać, tak? I tu jest jakaś rura. To on miał w skrzydłach paliwo u góry, prawda? Tak. Miał paliwo w skrzydłach. A tu z tyłu co tu mogło? Tu było wejście, tak? Zamknięte, a tuż po polsku, zobacz. Rączkę przekręcić w dół do oporu.
Sądzę, że właśnie mniej więcej gdzieś tutaj. No tutaj wyjście ewakuacyjne, tutaj gdzieś musiał być kibelek z tyłu. No gdzieś tu pewnie był. O, tu nawet jest dziura. A tam co jest w tej dziurze? I możliwe, że właśnie tutaj, Kuba, No. był właśnie bagażnik dla tego samolotu, że to było zamknięte i właśnie tutaj wrzucano bagaże A, tędy? i układano. Tak, że to Okej. był tylny bagażnik. A tam Bardzo przedni. możliwe, że z przodu również był jeden bagażnik przedni. Niestety nie za bardzo się orientuję. Nigdy nie miałem styczności z M24, ale wydaje mi się, że tak mogło być. W ogóle te Mistrzostwo Świata mi to się przypomina, jak byłem w tym samolocie w Atenach. No tak, bo ty też zapraszamy was na odcinek. Tak, tylko tam był Jumbo Jet, to w ogóle Boeing 747. też opuszczony. Znaczy się pod władaniem muzeum. No. Jak tutaj przyjechał, nie przyleciał, to nie był w takim stanie. On był pełen wyposażenia, łącznie z silnikami, ze wszystkim. Nawet nim jeszcze było, nawet jeszcze był zatankowany, to jest nafta lotnicza, tak? Nawet jeszcze w nim była nafta. Także on został tak zdewastowany przez ludzi. Niestety. Idziemy do kokpitu? Chodźmy, najciekawsze. No jest Zobacz, tu były stoliki, patrz. A, tak? No tak, bo tutaj przednie siedzenia musiały mieć stoliki jak każde inne. A że A z to przodu nie wyjście masz awaryjne? siedzenia. Nie, the emergency exit? No to emergency sądzę, że był z przodu i z tyłu. I po A środku. to ciekawe co jest, to Tutaj co masz my po żeśmy środku. wychodzili. Po środku też masz jedną. A, jest, rzeczywiście, no. I to jest jako, że większe Też okno myślę, że to jest też mogło emergency. być emergency. Dobra, wbijamy tutaj. Tutaj naszym zdaniem była przedni bagażnik, tak? No i tu już nikt nie miał Przedni wejścia. bagażnik, kuchnia. A to są mogło jakieś być. te opisane, widzisz? Bezpieczniki. No i udajemy się do miejsca, gdzie było 2 pilotów i w tamtych czasach jeszcze jeden nawigator. Ten samolot akurat to już jest legenda, ale z wyprodukowanych około 1000 maszyn 880 w dalszym ciągu lata i z tego co mi się też wydaje, na przykład AN-24 jest na stanie wojska ukraińskiego i czasem nawet w Polsce czy na Okęciu można go zobaczyć, zapewne innych polskich miastach, w innych polskich miastach jak lata. I przy okazji również w Chinach jest ten samolot ciągle produkowany, tak jak mówiliśmy, więc można się nim nawet przelecieć. O! Patrz, to 2 naraz chodzą. Tak powinno to działać. To się nazywa volant, tak? Tak. Dobrze, Kądzi, opowiadaj. Jesteśmy właśnie w kokpicie. Ale czaisz? 24. To jest naprawdę coś niesamowitego, bo ja zobacz, na przykład się cieszę, tak? Że tutaj jestem. Mega się cieszę z tego, co robimy. Ochronna szyna. Czyli bezpieczniki, tak? No, to jakaś inna szyna. Realinia. Predożranitie. Di? Czyli? Nie wiem, Czyli bezpieczniki. to, co się robi przed lotem. A tu zobacz, jest ten włas, co był nad nami. Aha, To jest jego poszycie, ten, to jest... Zobacz, to tutaj jest właśnie jeszcze fajnie, że Wolanty chodzą, tak. A czemu to jest? Aha, to jest tak wygięte, oni nie mieli tego, Nie. było bardziej prosto. Masz orczyki i zobacz, jak tutaj to też powinny tam chodzić u ciebie. Chodzą, tak. Co to znaczy odczyki? Czyli te pedały, Te tak? pedały, no. A to jest trymer, czyli taka na ogonie. Na ogonie masz ster właśnie kierunku i wysokości, to jest do steru wysokości, można powiedzieć taką małą klapkę się tym przesuwa, dzięki czemu ustawiając trymer możesz łatwiej ruszać właśnie tym sterem, ze względu na to, że jakby on już pomaga aerodynamicznie. I co, i tutaj tu był ciąg, tak? Powinien No być tutaj przynajmniej zapewne tak były zwykle jest, takie łapki właśnie ciągu dla jednego i drugiego pilota. tak? Ale to jest wielkie. A to hydraulika, zobacz. Ciężko mi powiedzieć, co to może. No są przewody hydrauliczne w tym miejscu. A jest zawsze... Tutaj masz cała konsola. A to jeszcze są zrobione, no tak, no wiadomo, tak? Glass Cockpit jakoś wyszedł... Wszystko po rosyjsku. No później tak, rzeczywiście. Tak. Później masz FMC, czyli komputery, do których Komputery, załogi no to tutaj... tu powinny być albo po bokach, Raczej w prawda? tym przypadku po Tu bokach. macie FMC, o, już Jest trochę się... FMC? Tu był monitor, o. Jeszcze się niektóre kręcą, zobacz. Aha. Tu jest napisany mikrofon. No tutaj się podpinali. Dobre, Na co? karteczce O, zapewne mieli trasy, radiolatarnie, które trzeba było podczas lotu. tu ciekawe, taki mały przycisk jest na dole, widzisz? No sądzę, że to służy do ustawiania, Do zablokowania może tych, co, prawda? bo to idzie tam dalej, no pewnie do ustawienia. No to hydraulicznie, no. Tak. I teraz jeżeli was interesuje, czy w samolocie otwiera się okna, to tak, piloci mogli tutaj otworzyć okno. W tym miejscu.
A tu mieli zasłonki, widziałeś? Tylko nie wiem jak się to otwiera, nie chcę tego połamać. Ale powiem ci tak, że latanie tym samolotem chociażby no musiałeś znać, no wiadomo, że większość już później to robiła na czuja pilotów, ale musisz znać rosyjski, żeby tak. latać rosyjską maszyną. W sumie nie dziwota, ale no teraz w naszych samolotach wszystko jest po angielsku i dużo łatwiej to rozszyfrować niż... Zresztą też teraz jest angielski obowiązkowym jakby lotniczym, tak? No tak, no choć sądzę, że w krajach Rosji gdzieś jakieś małe linie lotnicze. W krajach radzieckich. W krajach radzieckich gdzieś jakieś były krajach właśnie tego bloku wschodniego. Jakieś małe lotnicze linie, choć albo i wojskowe samoloty nadal latają na oznaczeniach rosyjskich. Może być. Tu była głośność silników się ustawiało. I znaleźliśmy film sprzed 11 miesięcy, kiedy ktoś leciał takim samolotem nowoczesnym. Tak. Znaczy nowoczesnym, no, ciągle używany, mam to na myśli. Weszliśmy bokiem, a wyjdziemy dachem. Też taka ciekawa historia, mianowicie w listopadzie 88 roku ten samolot, no nie konkretnie ten, ale właśnie taki, miał katastrofę. Zdarzało się ich kilka, ale akurat ta jest o tyle, można powiedzieć, ciekawa, jeżeli tak to można nazwać, że był na pokładzie syn Beksińskiego, znanego malarza, i przeżył. Ale była też taka katastrofa, gdzie nikt nie przeżył. To było gdzieś w górach. To się jakoś jedna koło drugiej, w Beskidach? Tak. Jedna koło drugiej się jakoś zdarzała. Samolot leciał, to był 69 w Beskidach. 69? Tak. Co jest? No nic, no podziwiam. No ale wybijaj, da radę po nim wyjść czy nie? Trzeba uważać, ale da radę. Tak. A co, jest półokrągły? Tak. Cienka blacha, a po środku masz Wzmocnienie. wzmocnienie i na tych tenity. Hola amigo. Hola, senior. O, zobacz. Bierz go, tygrysie. Numa jej. Numa, jej. Ki purtaosi, dragosta dindy. Tutaj są widzowie. Dobra, to co? No, dalej? złazimy. Patrzcie, znaleźliśmy numery. Sierra Pampa, Sierra Papa, Lima, Tango, Oscar. Ale w sumie u tej, u kobiety na krańcu świata było zdjęcie i było widać te numery. No było, tylko ja że my też nie wpadliśmy na to. No. Konrad właśnie sprawdził w internecie, ale nie ma żadnych konkretnych informacji. Sierra Papa, Lima, na Tango, pewno, bo Oscar. Patrzyłem Tak na szybko nie ma. Więc jeżeli wy znajdziecie, to piszcie w komentarzu, a tymczasem co, Kądziu? Tymczasem zostawiajcie łapkę w górę, zostawiajcie subskrypcję, kto jeszcze nie zostawił, bo pamiętajcie, że wiele osób nas ogląda bez subskrypcji, a to jest dosyć istotne, żebyście zasubskrybowali. Dokładnie. No i co, bądźcie z nami. A, pamiętajcie, mamy nową serię filmów, będziemy ruszać, więc wysyłajcie na urbexhistory@gmail.com wasze filmy z wypraw, jakichś ciekawostek, to umieścimy w tej nowej serii, a tymczasem wam bardzo dziękujemy, no i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Coraz rzadziej mówię co nie. Co nie? Numa je.